Cześć, witajcie. Oto wydano nowy numer małego modelarza. Numer 789 2022 datowany. Jest to dar Pomorza. Żaglowiec w skali 1 do 200. Ukazało się to w nakładzie 7000. No i z sentymentu do małego modelarza nie oparłem się nie kupić i mieć to, jako że tu w historii możemy tu przeczytać, że był to żaglowiec, który był następcą żaglowca Lwów, który też mały modelarz wydał. Model ten opracował Patryk Zuzański i Lech Zuzański. I tak jak na wstępie mówiłem, na tej pierwszej stronie mamy krótki rys historyczny, dane techniczne statku. Dar Pomorza został zbudowany jako okręt w 1909 roku, natomiast pod polską banderę trafił w roku 1930, z czego możemy tu właśnie z tego opisu sobie przeczytać. Natomiast został wycofany z żeglugi w roku 1982, a jego następcą został Dar Młodzieży. Strona trzecia. Mamy tu rysunki, które są numerowane, pomocne przy budowie. Strona czwarta. Kolejne rysunki, które są numerowane. Troszeczkę ta numeracja tu jest tych rysunków, widzę, porozrzucana. 5, no troszeczkę one są porozrzucane. Kolejne, przechodzimy do kolejnej strony. Może omówimy najpierw tu jakby rysunki i tu mamy, gdzieś była strona pomiędzy tymi arkuszami. Tak, tu jest właśnie też taki rysunek jakby ożaglowania, olinowania na tej stronie i szablony do samodzielnego wykonania poszczególnych detali. Strona 11, czyli ostatnia strona okładki. Uwagi ogólne do budowy tego modelu, no i opis budowy. Widzę, że tutaj tego opisu nie ma zbyt dużo. Numeracja jakby części kończy się na numerze 176. Jest to flaga. Oczywiście tych części jest o wiele więcej, biorąc tu pod uwagę, że mamy części oznaczone ABC i tak dalej. No i dobrze, i przechodzimy teraz do arkuszy. Tych arkuszy z częściami jest 7, natomiast 2 arkusze są z żaglami. Żagle drukowane są obustronnie, jest to druk obustronny. Tylko przy żaglowcu żagle papierowe, no ale jeżeli ktoś chce w ten sposób sobie to wykonać, oczywiście można. Jako papieru użyć. Tu mamy na tym arkuszu są tutaj reje i inne elementy, ale na cienkim arkuszu to typowo do zwinięcia to są wszystko do rolowania elementy. No i dobrze, i przejdźmy teraz do arkusza z częściami. Później oczywiście zrobię zbliżenie na części, jak to robię na innych moich prezentacjach. I tak na tym arkuszu podstawy możemy tu też jakby z papieru sobie zrobić taką podstawę pod model, widzę, jest. Dalszy arkusz. Tu mamy burty, kolor oczywiście biały. Inne takie zdobienia tu są na tych burtach. Na tym arkuszu mamy dość dużo drobnych elementów, części,
koła sterowe i tym podobne rzeczy, które tutaj na pewno bardzo uatrakcyjniają model, natomiast jest tego bardzo drobne i bardzo dużo takich rzeczy. Tak zwana, modelarze to nazywają drobnica. Arkusz z wręgi, bloczki, inne elementy. Tu, jak wcześniej wspominałem, jest właśnie ten rysunek na grubym kartonie, no i szablony do samodzielnego wykonania. Przechodzimy do następnej strony. Strona szalupy typu bocianie gniazda, aczkolwiek może to się inaczej nazywa. Prawidłowa nazwa jest jakaś inna, ale mi to się kojarzy z bocianym gniazdem. No i tu mamy poszycie, kadłuba denne. Ono jest, widzę tu podzielone, na przykład prawa, lewa. Nie ma jakby, nie owijamy od dołu jednym elementem, tylko jest podzielony na dwa. Następna strona to wręgi do naklejenia na karton. No i właśnie, jak mówiłem, arkusz z tymi żaglami, które są w druku dwustronnym, i tu jest arkusz na zwykłym, na cienkim takim papierze do zwijania. To są wszystko elementy, które należy zwijać, typu reje, i strona z opisem budowy modelu i uwagi ogólne do budowy. Kończymy to częścią 176, jest to flaga, i tu autorzy przy opracowaniu korzystali z materiałów udostępnionych przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. I okładki nie muszę prezentować, w zasadzie ona się w każdym egzemplarzu tak samo prezentuje. No i tu mamy tą notatkę na ten model, modelarze i sympatycy małego modelarza czekają. Przechodzimy teraz do zbliżeń. To jest strona z tymi rysunkami, wręgi, jak skleić. Czy jest to jakby wznowienie, czy poprzedniego wydania, nie wiem, nie mam go, także tu odwołuję się po prostu do znawców jakby tematu, którzy wcześniej mieli już dar Pomorza we wcześniejszym wydaniu. I tu mamy taki rysunek rzutu bocznego i żagle, oznaczenie żagli, no i plus jeszcze inne rysunki. I w opisie budowy jest odwołanie zawsze się do rysunku, jest tylko numer części podanej i na jakim to rysunku możemy znaleźć. Teraz obrócę i tu są żagle i druga strona, odbicie lustrzane, druk dwustronny. Przechodzimy do arkusza, gdzie są części. Na tym arkuszu i tak się w zbliżeniu przedstawia pokład jego, jak gdyby klepkowanie. To już indywidualna ocena każdego, jakim to jest wykonaniu. Tu na tych podpórach, które możemy zrobić z kartonu, też mamy taki wzór drewna, gdzie ma to odpowiadać, że to jest wykonane z drewna. Dobrze, przejdziemy do następnej strony. Arkusz właśnie z częściami burt.
No i tu możemy sobie zobaczyć to zdobienie. Jest to takie, powiem, filmowanie na gorąco. Ja to dosłownie 2 godziny temu z półki wziąłem. I drobniejsze detale. Następna strona. Inni to nazywają drobnicą. Oczywiście części ważne też, które nam tutaj wzbogacają tą całą konstrukcję, cały model. Jeżeli autor wykreślił i nam to rozrysował, a powinno to być po prostu sklejone w całość. No i strona tu z takimi dość drobnymi częściami typu bloczki, nie wiem, wanty się to nazywa, nie jestem tu znawcą żeglarstwa. Na moje to są bloczki, jest tego bardzo dużo. Możemy to, podejrzewam, kupić sobie gotowe w sklepach modelarskich, bądź tu bawić się i wycinać z tego, co jest rozrysowane. Tu część wręg. Tu mamy szablony. I następna strona, arkusz, gdzie są szalupy ratunkowe. No tu jeszcze mamy takie coś jak taka pozostałość tych ząbków. Było to w starszych wydaniach małego modelarza. Namiętnie to stosowano na różnego rodzaju przyklejkach. Dziś są tak dobre kleje, porządne, że możemy to na styk kleić i nie ma śladu. To jest taka część, którą się przy masztach, czyli tak zwane, nie wiem czy dobrze to nazwę, ale po mojemu to będzie bocianie gniazdo. Może to inaczej, inną ma nazwę fachową. Na tej stronie mamy poszycie kadłuba. Jeżeli ja tutaj nie wyrażam się jakoś poprawnie, czyli fachowo w żeglarstwie, no proszę mi tutaj wybaczyć, ale na żeglarstwie się nie znam. Tylko tyle troszeczkę, co z modelarstwa wyniosłem. Tak na tej stronie. Przechodzimy do następnej. I mamy jeden arkusz, na którym są wręgi do naklejenia na karton i wycięcia. I drugi arkusz z żaglami, też jak poprzedni, druk dwustronny, odbicie lustrzane i arkusz właśnie z na cienkim kartonie, gdzie mamy te elementy wszystkie do zwinięcia lub, rozumiem, robimy to sobie z drewna, obtaczając patyki. No i tak się przedstawiają części, wnętrze tej wycinanki, tego małego modelarza ostatnio, który się ukazał w połowie roku 2023. Tu jest opis budowy, tu jest strona ostatnia, okładki i tu mamy, nadal widnieje, czekamy na pancernik włoski. I tak się prezentuje ten egzemplarz, to wydanie. Kupiłem po prostu, jak mówię, z sentymentu. Jestem z pokolenia, które się wychowało, zaczynało modelarstwo na małym modelarzu. Jakiś sentyment pozostał, tym bardziej, że to się tak rzadko teraz ukazuje. Warto kupić, no i gdzieś tam sobie trzymać w kolekcji. Tym bardziej, że jest to po prostu, jak mówiłem, następca żaglowca Lwów, który też mam
w kolekcji i który też prezentowałem na swoim kanale. Dziękuję za taką skromną tu prezentację tego modelu, z tego wydawnictwa, mały modelarz. Dziękuję za obejrzenie. Cześć.